Wszystko szalało, miasto płonęło, każdy ratował siebie. Witam Was serdecznie na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Tak jak obiecywaliśmy, tak też czynimy. Ruszyliśmy w kraj. Jest piękna wiosna i jesteśmy na Pomorzu, a dokładnie w Gdańsku. O czym dzisiaj będę opowiadał? Do dzisiejszego odcinka zainspirowała mnie książka Macieja Żakiewicza Kronika wojennej burzy, która opowiada o tym, co działo się tutaj w 1945 roku. A więc moment, kiedy Rosjanie zdobywają miasto, moment, kiedy Polacy dostają to miasto w polskie ręce i moment, kiedy Niemcy stąd są wysiedlani i buduje się tutaj powojenna tkanka polska. Niektórzy nawet twierdzą, że 28 marca, kiedy żołnierze pierwszej Brygady Pancernej imienia bohaterów Westerplatte zatknęli biało-czerwoną flagę na dworze Artusa, że to już był moment, kiedy to miasto będzie należało do Polski. I tak jak opowiadałem, historia ma przede wszystkim twarz zwykłych ludzi. Dzisiaj w odcinku będę opowiadał właśnie twarzą zwykłych ludzi. O tym, jak zdobywano to miasto, jak widzieli to Rosjanie, jak Niemcy, którzy tutaj byli i jak Polacy, którzy wkraczali i zaczynali powoli żyć i budować to miasto na polską modłę, na Gdańsk, a Danzig odchodził w mroki. Czwarta Dywizja Pancerna, niemiecka, która broniła dostępu do Śródmieścia, miała zostać wycofana. Duch oporu gasł. Tak widział tamten czas Robert Poensgen, który był łącznikiem właśnie czwartej Dywizji Pancernej. Opowiada, że jadą motocyklami przez miasto, kolumną. Spoglądają na kamienice, które płoną ogniem i są jakieś złowieszcze, bo całe chwieją się jak domki z kart. Spotkali innych łączników, innych jednostek, na których wozach, na przyczepkach siedziały dziewczyny niemieckie z Sopotu i z Gdyni. Już nikt na to nie zwracał uwagi, że nie powinny siedzieć i nie powinni z nimi jechać. W pewnym momencie zachwiały się mury kamienic i tylko głośne Achtung i wszystko zasypało się na kolumnę. Ponadmetrowa warstwa gruzu przykryła motocykle i całą kolumnę. Większość żołnierzy, która miała wyostrzone zmysły, bo walczyła, uciekła, odskoczyła, odjechała motorami. Ale wszystkie dziewczęta nie. I wtedy przypomniał sobie młodego sapera, który chciał ożenić się jak najszybciej z łoczniczką, piękną konduktorką z Sopotu. Kiedy odgrzebywaliśmy ich tempem wielkim, zobaczyłem zdziczałego, który stracił zmysły. Młodego sapera, który wyciągnął swoją narzeczoną i jakąś szmatą zaczął wycierać jej twarz z pyłu. Wszystko szalało, miasto płonęło, każdy ratował siebie. Odjechaliśmy, a oni zostali w tych zgliszczach. Wszystko pulsuje. Miasto płonie. Kurz, pył, dym, pożary, panika. Ludzie chodzą jak otępiali. 25 marca 1945 roku słychać głośny i wyjący nawet krzyk. Rosjanie weszli do Oliwy.
Sopot płonie. W naszej piwnicy siedzi około 60 osób. Otwierają się drzwi, wchodzą, skośne oczy. Pierwsze co? Krzyczą: Uri, Uri! Z zegarki. Tak było zawsze. A potem przetrząsają i wychodzą. Za chwilę wpadają następni. Słychać złowieszcze: Frau, komm! Tego Rosjanie się nauczyli. Co oznacza, że kobiety muszą wstać i wyjść z nimi. Każdy wie, co będzie dalej. Mężczyźni, którzy chcą bronić swoich kobiet, albo zostają wywleczeni na zewnątrz i rozstrzelani, albo kolbami rozbija im się głowy na miejscu. Rosjanie tworzą w piwnicy coś na wzór alkowy, gdzie właśnie będą odbywały się zhańbienia. Ci sowieccy żołnierze, którzy są niecierpliwi, bo stoją w kolejce, zaczynają szukać innych i hańbić te kobiety przy ich dzieciach, nie zwracając uwagi na nic. Starszy lejtnant Paweł Babkin, starszy lejtnant Armii Czerwonej, pisze kartkę do swojej żony. Helenko, widzisz ten budynek? To z tego budynku piszę do ciebie kartkę. 4 kilometry dalej jest Gdańsk. Toczymy o niego potworny bój. Kiedy dostaniesz tę kartkę, ja już będę w Gdańsku. My to miasto zdobędziemy. Lejtnant Paweł Babkin zginął 30 marca 1945 roku przy Martwej Wiśle. Dokładnie wtedy, kiedy zakończyły się walki o Gdańsk. Wszystko i tak jest bez sensu. Gdańska nie można utrzymać. Rosjanie mają przewagę. Wymiatają nas praktycznie z każdego rogu, z każdej kamienicy. Ale żeby wzmocnić duch oporu wśród niemieckich żołnierzy, pada rozkaz, że będą ci, którzy nie wierzą w Führera i mają jakiekolwiek elementy w sobie defetyzmu, natychmiast będą wieszani na lipach. Dokładnie takich jak ta, tylko że ta dzisiaj ma liście, bo ja tu jestem na prawie wiosnę, a tamte nie miały, bo była druga połowa marca 1945 roku. I tu było jeszcze bardzo zimno, jeszcze nie było zieleni na drzewach. Kiedy szło się alejami w Gdańsku, na nowiuteńkich stryczkach wisieli młodzi chłopcy niemieccy. Nie mieli jeszcze ogolonych twarzy. Mieli 17, 16, może 19 lat. Wisieli, a u ich nóg były przymocowane tablice. Jestem dekownikiem. Zdradziłem Führera. Oddaliłem się od swojej jednostki. Rozproszyłem się. Namawiałem kolegów do dezercji. SS i psy łańcuchowe, tak zwana żandarmeria polowa, wieszała tych ludzi. Wieszano nawet kobiety, które nie stawiały się do prac fortyfikacyjnych. Psy łańcuchowe, czyli żandarmeria, stała jeszcze pod tymi wisielcami, którzy dyndali na wietrze i uważnie przyglądała się tym, którzy szli obok i dawała do zrozumienia, że każdy z was, kto tylko zatraci wiarę, będzie dyndał z tablicą na jeszcze bezlistnej lipie. Taka atmosfera panowała w Danzig w połowie marca 1945 roku. Trzydziestego marca 1945 roku komunikat Wehrmachtu był niezwykle krótki. Gdańsk i Gdynia wpadła w ręce Iwana, czyli Rosjan. Tego samego dnia Józef Stalin nadał rozkaz, aby z 204 dział w Moskwie wystrzelić 20 salw. Właśnie z tej okazji, że Gdańsk został zdobyty. Winston Churchill też nie ukrywał radości ze zdobycia Gdańska przez Sowietów. Wreszcie jedna z głównych baz U-botów zostanie zatrzymana i angielskie statki będą miały
większe szanse, aby nie zostały przez niemieckie uboty zatopione. Tak zanotował premier Wielkiej Brytanii. Do Bieruta przyszła też depesza od Stalina, że Gdańsk będzie przekazany Polsce jako prastare miasto królów polskich i będzie otwartym miastem Polski do morza. Wszyscy byli szczęśliwi. Oprócz oczywiście Niemców, którzy zostali w Gdańsku, którymi zajęła się już Armia Czerwona. I zaczął się koszmar i zaczął się obłęd. Niemki, które przeżyły oblężenie Gdańska, walki, opowiadały, że to była igraszka z tym, co zaczęło się, kiedy Rosjanie dostali od swoich dowódców wolną rękę. Przede wszystkim kradli na potęgę, podpalali i hańbili niemieckie kobiety. Szukali młodych dziewczyn, aby zaspokoić swoje żądze. Bardzo często widywało się kobiety, które na nogach miały zakrzepniętą krew, która spływała spod ich bielizny, czy też spod odzieży. Jedna z Niemek mówiła, że wszędzie były trupy. Ludzi zabijali bez sensu, za byle co, za to, że kobieta się nie oddała. Jak nie chciała się oddać, ruski żołnierz uderzał pepeszą w pierś i to był znak. Albo idziesz ze mną, albo zaraz cię po prostu zabiję. Na rękach mieli mnóstwo zegarków. Kiedy zaczęli hańbić kobietę, podnosili do góry zegarki albo ściągali, żeby się nie zniszczyły. Według ich myślenia był to symbol bogactwa i oczywiście trofejnych różnego rodzaju rzeczy, które zdobywali. Były sytuacje, że nie pozwalano grzebać tych ludzi. Jedna z Niemek mówiła, że trupy leżały. Kiedy zaczęły nabrzmiewać, przychodziła wiosna, słońce, Rosjanie polewali je wódką i podpalali. Wyszukiwali pomieszczenia, w których można było zabierać masowo kobiety, ustawiali się w kolejce i robili z nimi potworne rzeczy. Widziałam też dzieci, które stały przy studni i płakały. Dlaczego? Bo ich matki, które wyszły z tego pomieszczenia po kilkunastu razach zhańbienia, po prostu nie wytrzymały psychicznie, dostawały obłędu i skakały do studni. Nie zwracały uwagi, że dzieci zostają, a one odbierają sobie życie. Już końcem kwietnia, początkiem maja zaczęli przyjeżdżać do Gdańska pierwsi Polacy, polska administracja, a nawet i dziennikarze. I oni opisywali to miasto jako miasto ruin, pożarów, pyłu, kurzu i samych najgorszych rzeczy. Opisywali też Rosjan i ich stosunki z Niemcami. Panował głód. Niemcy nie mieli jedzenia. Przeważnie były to kobiety, starcy i dzieci. Dla Polaków, którzy wycierpieli 6 lat okupacji, terroru i morderstw, nawet czasami był to dość ciekawy i radujący serce widok. Ale i najtwardsze serca pękały, kiedy widziano, jak kobiety niemieckie z dziećmi rzucają się na martwego konia i tego konia w ogóle nie widać. Jak piranie, dosłownie z jakimiś wyostrzonymi, naprędce zrobionymi narzędziami, nożami, rozrywają go w kawałki i po 20 czy nawet 30 minutach zostaje tylko sam szkielet z delikatnymi kawałkami skóry. Widzieli ludzie, jak kobieta Niemka niesie siatkę. Ma urżniętą nogę konia, wycieka delikatnie krew, widać kopyto i podkowę. Druga leci za nim i mówi: daj mi kawałek, nie zdążyłam nic wyciąć. Ja nic nie mam, to tylko sama skóra, kość, kopyto i podkowa. Nie mogę ci nic dać, ja naprawdę nic nie mam. A ta dalej biegnie i błaga: daj kawałek, nie mam co włożyć do garka, nie mam co dać swoim 2 małym córkom. Jak to wszystko wróciło do tych, którzy witali tutaj Hitlera? Jak wróciło do tych, którzy dumnie krzyczeli i bili brawo, kiedy Forster mówił, że rozprawi się z Polakami.
Tak to właśnie jest, że historia toczy koło i wraca. Pamiętam Niemkę z Walimia, która mówiła do mnie, że widziała więźniów pracujących w listopadzie w rzece po pas. Oni nie przeżyli maksymalnie tygodnia. I wtedy ta Niemka pomyślała sobie, Boże, jeżeli koło historii się odwróci i spotka nas, to nie wiem, czy to wytrzymam. Koło historii się odwróciło i spotykało ich to samo, co oni robili innym narodom. Także nie wszyscy wtedy byli gotowi im współczuć. Janusz Rosiński jako 17-letni młody chłopak przyjeżdża do Gdańska w lipcu 1945 roku. Już jest nieco spokojnie, nie ma pożarów, ale bezprawie sowieckich żołnierzy cały czas obowiązuje. Nikt nie przestrzega żadnych zasad i żadnych reguł. Dziki Zachód. Zajmuje mieszkanie, śpi w nim, ale wieczorami słyszy przeraźliwe krzyki. Hilfe, Hilfe. Mówi, że wdzierają się w czaszkę, ale nie ma jak pomóc. Prawa wojny. Wojna jest straszna. Zresztą Niemcy ją rozpoczęli. Wychodzi też na ulicę. Widzi Niemki i Niemców, którzy za bezcen i za żywność sprzedają swoje rzeczy z domów. Czasami chodzi. Może dorwie jakiś fajny album ze znaczkami, albo jakąś fajkę, albo jakieś wydawnictwa. Jest młody, chce się uczyć, interesuje go świat. Pewnego dnia zauważa Niemkę, która sprzedaje na rozłożonej płachcie sztućce srebrne i bardzo drogą i wykwintną porcelanę miśnieńską. Mimo że ma włosy zakołducone i twarz pomalowaną węglem, czarne zęby, jest przygarbiona, to jest rosłą, piękną kobietą. Nie udało się jej wszystkiego ukryć. Nagle widzi, jak do jej stoiska podchodzi 4 czerwonoarmieńców. Najpierw oglądają sztuczne, śmieją się, ale uchwycają jej urodę. Jeden z nich podnosi jej brodę do góry i patrzy. Zobacz, że to ładna kobieta. Na jego twarzy, która była pokryta chrostami po ospie, pojawia się uśmiech. Chadi za mną, mówi. Ona rozumie, co on chce. Tłumaczy na palcach, że ma 4 dzieci. Prosi, 4 dzieci. Oni odpowiadają, że im jest wszystko jedno. Ich nie interesuje na dzieci. Chodź z nami. Ona wie, że musi iść. Rzuca tylko hasło sąsiadce, która handluje obok, aby przypilnowała jej towaru, aby nikt go nie zabrał. Soldaci prowadzą ją do bramy. Jest rynek, słońce w Gdańsku. Ludzie chodzą, sprzedawcy. Tętni życie. Prowadzą ją do bramy bardzo blisko. Nawet nie zamykają wrót. Nie przeszkadza im, że połowa ulicy przygląda się, co się tam dzieje. Każą jej się oprzeć rękami o ścianę i stanąć w rozkroku. Spódnicę sami narzucałem jej na głowę. Kiedy wraca do stoiska, do swojego kramu, powiedzmy, ma zaciśnięte usta. Ciekną delikatnie łzy. Ale jej koleżanka, sąsiadka nic nie mówi. Jakby się nic nie stało, jakby nikt nic nie zauważył. Dlaczego? Bo wie, że za chwilę może spotkać ją to samo. Kiedy wracał godzinę po, zobaczył, że przyszli następni i mówią, żeby szła z nimi do koszar. Wstała w milczeniu ze spuszczoną głową, poszła, nie protestowała. Po wojnie w Gdańsku to było życie. Rosiński opowiadał, że wrócił z wyprawy z miasta. Kroję sobie chleb, mam po niemieckie konfitury, konserwę, szykuję sobie kolację. Nagle słychać walenie do drzwi, obcesowe walenie do drzwi. Otwieram, ale wcześniej biorę nagana za pas, furażerkę, otwieram. Stoi Szwab, stary, a obok niego z pepeszą sowiecki soldat. Szwab łamaną polszczyzną, niemczyzną
tłumaczy przy tym rosyjskim soldacie do mnie, że to jest jego mieszkanie. I że on tutaj przyszedł i ma prawo wejść i zabrać swoje rzeczy. Zdumiony jestem, co on do mnie mówi, ale kątem oka patrzę na Sowieta. Zakładam zatem furażerkę z polskim orłem i poprawiam broń na pasku. Nagle soldat sowiecki się ożywia. Spojrzał na mnie, wypluł zapałkę, którą gryzł i ze szczerym uśmiechem mówi do mnie: niciewo. A do szwaba pod górę, tak go podciągnął: paszli, dawaj, paszli. Ja słyszałem, że były takie układanki między sowieckim a niemieckim tematem, że razem Sowiet szedł z Niemcem, aby obrabować mieszkanie, w którym już urządził się Polak. Dlatego Rosicki wychodzi i spogląda, czy jest kartka w drzwiach po niemiecku, po polsku i po rosyjsku, gdzie jest napisane, że te mieszkanie zajmuje już Polak z pewną funkcją i z tym, że zostaje w Gdańsku. Sprawdzał, kartka była, a jednak próbowali go obrabować. I tak toczyło się właśnie w tym całym mętliku życie w powojennym już Gdańsku. Spacerując dzisiaj gdańską Starówką, trudno sobie wyobrazić, że w 1945 roku latem 90% tych zabudowań leżała w gruzach. Latem 1945 roku mieszkało tutaj ponad 123 tysiące Niemców i tylko 8,5 tysiąca Polaków oraz ponad 1500 cudzoziemców, różnych ludzi, których III Rzesza ściągnęła na roboty przymusowe do siebie, do Gdańska również. Dzisiaj mamy rok 2024. W mieście tym mieszka ponad 480 tysięcy ludzi. Większość z nich jest Polakami. Bardzo mocno dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy Wam ogromnie za każdy gest wsparcia, jaki od Was dostajemy. To bardzo proste. Wystarczy tylko wejść w przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod każdym naszym filmem, wybrać sobie odpowiedni próg wsparcia i zgarnąć bonusy, które są do niego przepisane. Między innymi macie szansę na dodatkowe podcasty, reportaże, członkostwo w naszej tajnej grupie Loża Mecenasów Historystory, unikatowe, archiwalne materiały, a także miejsce w kapsule czasu i osobiste pozdrowienie ode mnie z odcinka w różnych miejscach, do których podążamy. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Bez Was nie byłoby nas. Cześć!